Cześć. Gdzie lecisz? Do Tajlandii. A po co? Na wakacje. Zaczynamy naszą podróż do Tajlandii. Hej dziewczyno, jak tam słońce? Dobrze. Lecieliśmy liniami Austrian z przesiadką w Wiedniu. Wiedeń! Hejo! Idziemy dalej. Nasz drugi właściwy lot do Bangkoku trwał nieco ponad 10 godzin. Co my tu mamy? Makaron z mięskiem, tak? A ty co masz, mama? Zupełnie nie wiem, to jest chyba budyń. Po krótkiej nocy i zmianie czasu o 5 godzin nastał dzień. Zwierzątko, może jajeczniczka. Jesteśmy gdzie? W Tajlandii. Z dołu przywitało nas ogromne miasto Bangkok. Ale trzęsie, ale buja. O, i pola ryżowe. I w końcu dotarliśmy do lotniska w Bangkoku, ale nie bez przygód. Czekamy na taksi. Tutaj jest cały taki system, że wywołują ludzi i my tu czekamy. Nadalka się już trochę nudzi. Tak, a ja instaluję internet. Piotrek instaluje internet, bo już go 200 zł zżarło, jak włączył tylko sieć. Natalka pisze notatnik. Jesteśmy w Tajlandii. I jakie miasto? Bangkok. Do centrum miasta pojechaliśmy wcześniej zamówioną taksówką przez Booking, gdyż taksówki są dużo tańsze niż w Polsce i są bardzo bezpieczne. Na początku i na końcu podróży kierowca zrobił nam zdjęcia, tylko nie wiem, czy chodziło bardziej o jego, czy o nasze bezpieczeństwo. Pan się zatrzymał i wysiadł. I sobie poszedł. Sikać. W każdym razie dotarliśmy bezpiecznie na miejsce. Jeszcze tańsze niż taksówki jest Grab, czyli odpowiednik naszego Ubera. Ciekawostką jest to, że Uber był już w Tajlandii, ale był nielegalny. Potem kupił go Grab i nagle magicznym sposobem stał się legalny. Pokój w hotelu w Bangkoku. Hotele w Tajlandii są również dużo tańsze i w dobrym standardzie. To jest nasz pokój. Jak Ci się Natalka podoba? Super. Z łóżka! Za nasz pokój w tym 4-gwiazdkowym hotelu zapłaciliśmy około 250 zł za dobę za 3 osoby ze śniadaniem. Ale życie, jak w Madrycie. Basen hotelowy znajdował się na dachu wieżowca. Posiadał bar i był otwarty do 22, co było świetne zważywszy na nasz 5-godzinny jetlag. Ugryzłem takiego i mnie spożyło. Tajska restauracja, a tak naprawdę indyjska. Podobno jest tak, nie? Tak możliwe, że Natalka, czy jest środek nocy? Środek dnia. Hejo! Hej! Jak widać, jetlag nam nie straszny. W restauracji za wszystko zapłaciliśmy około 70 zł, a potem poszliśmy z powrotem na basen na dachu hotelu. W Bangkoku naprawdę można się poczuć jak przysłowiowy, bogaty Niemiec na emeryturze. Życie jak w Bangkoku. Jeśli podobał Ci się mój pierwszy vlog, zasubskrybuj mój kanał na Instagramie i YouTubie.